Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani dr Agnieszka Szuba z Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych. Z wykładu dowiemy się, w jaki sposób badania molekularne mogą dostarczyć nam nowej wiedzy o funkcjonowaniu roślin drzewiastych w zmieniających się warunkach środowiskowych. Pracując w Instytucie Dendrologii PAN zajmuję się badaniami molekularnymi drzew. Badania molekularne mogą pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na wiele pytań związanych z gwałtownymi zmianami środowiska obserwowanymi za oknem. Zanim uzyskamy odpowiedź na jedno z najważniejszych z nich, czyli czy i jak drzewa poradzą sobie ze zmieniającym się otoczeniem, musimy jednak poznać podstawowe mechanizmy odpowiedzi drzew na stres. Musimy dowiedzieć się, jak drzewa reagują na wyższą temperaturę, suszę czy też zwiększoną koncentrację dwutlenku węgla w powietrzu. Musimy zatem odpowiedzieć sobie na wiele bardziej szczegółowych pytań. Uzyskanie takich odpowiedzi wcale nie jest proste. Każde bowiem drzewo reaguje na swoje otoczenie nieco inaczej. Inaczej będzie reagować kiełkujące nasiono, inaczej młode drzewo, a zupełnie inaczej dorosłe drzewo rosnące w lesie. Mimo wszystko to biologia molekularna właśnie daje nam narzędzia umożliwiające uzyskanie odpowiedzi na bardzo różne pytania badawcze. Co tak naprawdę badają biolodzy molekularni drzew? Badania drzew, zatem drzewa. Pewnie odpowiedzą wszyscy, ale co tak naprawdę to znaczy? Badania molekularne wykonuje się w ogromnej większości na próbkach materiału biologicznego. Próbka oznacza zazwyczaj fragmenty liści, łodyg czy też korzeni pobranych z roślin, które analizujemy. Ale rośliny te, nawet jeżeli są drzewami, mogą rosnąć w bardzo różnych warunkach. Wspomniałam już, jak wiele różnych obiektów badawczych może kryć się pod słowem drzewo. Ale to nie wszystko. Ważne jest też to, w jakich warunkach rośnie dane drzewo. Warunki eksperymentalne, bo o nich teraz mówimy, różnią się poziomem kontroli nad analizowanymi czynnikami. I tak możemy badać drzewa rosnące bezpośrednio w swoim naturalnym środowisku, czyli w lesie. Możemy też badać drzewa rosnące w terenie na zewnątrz, ale posadzone przez badacza w konkretnym celu, na przykład w miejscu skażonym przez szkodliwe substancje. Wtedy mamy do czynienia z tak zwanym eksperymentem polowym. Możemy także badać młode drzewka rosnące w doniczkach, zazwyczaj w szklarniach. Wtedy mówimy o eksperymencie donicowym. W końcu możemy wykonywać analizy drzew albo nawet wręcz pojedynczych komórek roślin rosnących w szkle, czyli in vitro. To najbardziej kontrolowany, ale też najbardziej sztuczny typ eksperymentu. Dlaczego to takie ważne? Gdy planujemy wykonanie jakiegoś eksperymentu, ważne jest najczęściej porównywanie dwóch wariantów, czyli zazwyczaj kontroli z tak zwanym wariantem traktowanym, czyli poddanym np. warunkom wysokiego zasolenia, wysokiej temperatury itd. Interesują nas różnice na poziomie molekularnym. Im bardziej kontrolowane są warunki eksperymentalne, tym większą mamy pewność, że analizowane zmiany molekularne będą występowały w odpowiedzi na badany czynnik. Im bardziej naturalny układ, tym występuje więcej różnych parametrów i czynników, które będą wpływać na uzyskane wyniki. I tak, u roślin rosnących in vitro możemy kontrolować niemal wszystko. Rośliny rosnące w szklarni mogą podlegać wpływowi szkodników, ale kontrolujemy na przykład poziom ich nawodnienia. A na drzewa rosnące w terenie wpływa już całe morze czynników. Pogoda, szkodniki czy też oddziaływania z innymi drzewami rosnącymi w lesie. Oznacza to, że różnice w badanych molekułach wcale nie muszą być spowodowane czynnikiem, które chcemy zbadać. Dlatego też większość badań molekularnych wykonuje się na roślinach rosnących w kontrolowanych warunkach, zwłaszcza na początku cyklu badawczego. Potem zwiększa się skomplikowanie układu i na podstawie już znanych danych wnioskuje się dalej, aby uzyskać odpowiedzi na to, jak na dane zmiany otoczenia reagują rośliny w swoim naturalnym środowisku. Rośliny w słoiku mogą bowiem reagować na dany czynnik zupełnie inaczej niż te w lesie. Wynika to z różnych wzajemnych relacji pomiędzy wieloma czynnikami. Wpływ danych zmian środowiskowych przypomina pajęczynę. Gdy dotkniemy ją w jednym miejscu, np. zastosujemy wyższą temperaturę, poruszy się ona gdzie indziej. Np. zmieni się odporność roślin na skażenie terenu. Mimo wszystko badania molekularne są bardzo cennym narzędziem w badaniach zmian klimatu. Mogą nam pomóc odpowiedzieć nie tylko na pytania, co się dzieje z drzewami, ale też jak i dlaczego. Teraz przejdziemy do kolejnego ważnego aspektu. Badaniem jakich molekuł zajmuje się biologia molekularna? Cząsteczki mogą być duże lub małe. Te duże to tak zwane makromolekuły, DNA lub białka. Mamy też małe związki, które są bardzo ważne. To tak zwane metabolity, np. cukier. Wszystkie molekuły, które występują w komórkach żywych organizmów, są pod ścisłą ich kontrolą. Można nawet powiedzieć, że kontrola nad nimi jest jednym z warunków życia samego w sobie.
Zmiana warunków, w których żyje drzewo, pociąga za sobą reakcję, zmianę stężenia różnych molekuł. Potem zazwyczaj następują zmiany, których celem jest zachowanie homeostazy, właśnie owego porządku i kontroli nad molekułami. Dlatego właśnie badanie tego, jak zmieniają się ilości różnych związków, może odpowiedzieć nam na wiele pytań. Badania te oczywiście wykonywane są w laboratoriach biochemicznych, wyposażonych w różnego typu aparaturę badawczą. Badania molekuł mogą być bardzo skomplikowane, ale też czasami nawet proste analizy mogą nam dostarczyć ciekawych informacji. My skupimy się jednak na nieco bardziej skomplikowanych badaniach, na analizach białek. Białka to w żywej komórce głównie enzymy, czyli regulatory szybkości różnych reakcji chemicznych. Od aktywności różnych białek zależy na przykład szybkość procesów fotosyntezy czy też oddychania. Nieomalże wszystkie procesy w komórkach są regulowane przez enzymy, czyli białka. To pokazuje, jak istotna jest to grupa związków. Badanie białek to zazwyczaj badanie ich ilości lub aktywności enzymatycznej. Jednak jak odszukać w komórkach i zbadać ilość białka, a dokładniej ilość poszczególnych białek? Służą ku temu techniki rozdzielania białek, a wśród nich króluje elektroforeza. Białka oczywiście najpierw się izoluje z badanej próbki, a potem rozdziela się je w żelu za pomocą prądu. A wykorzystuje się przy tym głównie ważną właściwość tych molekuł, że im są większe, tym wolniej przemieszczają się podczas elektroforezy. Gdy rozdzielimy już mieszaniny białek, trzeba odszukać te, które nas interesują. Można użyć do tego przeciwciał. Tak, przeciwciała nie służą nam jedynie do ochrony naszych organizmów przed grypą, ale są też cennym narzędziem naukowca. Takie przeciwciało łączy się precyzyjnie ze swoim celem i wskazuje na białko, które nas interesuje. Czasami jednak jesteśmy bardziej zainteresowani tym, jak wszystkie białka zmieniają się pod wpływem badanego czynnika, czyli na przykład jakie zmiany w proteomie, bo tak nazywa się sumę wszystkich białek, wywołuje susza. Aby tego dokonać, musimy wykorzystać matematykę, a dokładniej musimy wykonać analizę statystyczną. Dzięki matematyce będziemy wiedzieć, których z rozdzielonych białek jest więcej lub mniej w porównaniu do kontroli, a dokładniej zidentyfikujemy plamki zawierające białka różniące się ilością. Ale nadal nie będziemy wiedzieć, jakie białko zawarte jest w danej plamce. Trzeba będzie je zidentyfikować, a wcześniej wyciąć je z żelu. W Instytucie Dendrologii PAN robimy to za pomocą nowoczesnego, dokładnego robota. A białko identyfikujemy za pomocą bardzo skomplikowanych maszyn, spektrometrów masowych. Zazwyczaj otrzymujemy wtedy tak zwane widma masowe, dotyczące jednego białka wyciętego z plamki. Widma masowe mogą też reprezentować wyniki dotyczące skomplikowanych mieszanin białek. Dzięki takiej analizie otrzymujemy zatem ogromną ilość danych, które pomaga nam ocenić nauka zwana bioinformatyką. Tak, na ogół bez komputerów naukowcy badający molekuły niewiele by zdziałali. Otrzymujemy tak zwane metadane, które trzeba zanalizować, aby wreszcie zbliżyć się do odpowiedzi na pytania przedstawione w tytule wykładu. Jak drzewa funkcjonują w zmieniającym się środowisku? Pytania badacza są zazwyczaj mniej ogólne, bardziej szczegółowe i dotyczą np. tego, jak na drzewa wpływają zanieczyszczenia, czy też co może zmienić się w funkcjonowaniu drzew, gdy zmieni się zachowanie organizmów, z którymi żyją w symbiozie. Badamy czasami poszczególne organelle komórek roślinnych, takie jak np. mitochondria, starając się odpowiedzieć na pytania dotyczące kosztów energetycznych życia roślin w zmieniającym się środowisku. Na wszystkie zadane sobie pytania naukowcy starają się odpowiedzieć, ale jak widać w komórkach roślin zachodzą bardzo skomplikowane procesy. Zapewne w przyszłości pozostanie jeszcze wiele pytań, na które odpowiedzi będzie mogła nam udzielić biologia molekularna. Serdecznie dziękuję za uwagę.